Trend dobry wszystkim. Dziś jeden z najbardziej pożądanych tematów, to znaczy dostaniecie pakiet nietypowych ćwiczeń na rozbudowę barków, szczególnie na szerokość. Dzięki temu będziecie mieli w zanadrzu więcej ćwiczeń, aby zrealizować ten cel. Wasz trening nie będzie tak monotonny i najważniejsze, będzie na pewno bardziej efektywny. Na starcie muszę powiedzieć, że dzisiejsze ćwiczenia będą oryginalne, dadzą Wam nowy bodziec i też będą świetnym uzupełnieniem do głównych ćwiczeń na barki, to jak na przykład wyciskanie stojąc, i tak to analizujcie jako ćwiczenia nowe, nie jako zamienniki podstawowych ćwiczeń, ale jako uzupełnienie, bądź gdy chcesz się bawić tak zwane szerokie bary. Tu macie kontakt do mnie dla osób, które chcą plan treningowy, potrzebują planu treningowego oraz kod KFD, no i kursy przenosimy na grudzień, tak jak mówiłem, i tam będzie Rzeszów, chyba 19-20 grudnia, level 1 i 2. Łapy nie ma. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, które jest imitacją dwóch ćwiczeń. Jest to stare ćwiczenie, ale bardzo rzadko stosowane. Daje świetne rezultaty, jeśli chodzi o rozbudowę Twojej obręczy w szerokość i niezłą hybrydą łączącą dwa najbardziej skuteczne ćwiczenia na barki, to jak wyciskanie żołnierskie oraz wznosy bokiem. Jest dość banalne w wykonaniu, zamiast wyciskać hantle prosto, jakbyś robił wyciskanie w górę na barki, będziesz prowadził je na zewnątrz i w górę, jak Victory Rises, ale bez użycia gumy. U góry tworzysz literkę W wraz z głową. Prócz oczywiście rozbudowy środkowej części barków, to jeszcze poprawi stabilność tego stawu. Dla wielu partiom, która może ograniczyć przyrosty barków, może być triceps, stąd te ćwiczenie częściowo wyłączy tę partię na rzecz Twoich barków. Jak je wykonać? Ustaw pozycję neutralną łopatek, następnie wyciśnij jednocześnie hantle na zewnątrz i do góry. Zatrzymaj się nieco w tej pozycji i w sposób kontrolowany wróć do pozycji wyjściowej. Przechodzimy teraz do drugiego ćwiczenia, które będzie wariacją najbardziej popularnego ćwiczenia na siłowni, a chodzi o wznosy bokiem. Jedno z wielu ćwiczeń, które nieco bardziej angażuje część środkową niż inne, ale też nie jest to ćwiczenie jedyne na tę część, ale z pewnością najbardziej popularne, tak już mówiłem. Stąd mam dla Was propozycję, która zwiększy efektywność wykonywania tego ćwiczenia, zwiększając przede wszystkim zakres ruchu. Co musisz zrobić? Prosta sprawa, bardziej pochylić się. Wtedy nie dość, że zakres będzie większy, to łatwiej będzie Ci utrzymać stałe napięcie mięśni, które chcesz trenować. Też dostaniesz większe przeciążenie w górnej części ruchu. Jak wykonać to ćwiczenie? Złap się sztangi, opierając ją o raki. Pochyl ciało w bok, mocno trzymając się sztangi. Wykonaj unoszenie hantli bokiem w górę, jakbyś chciał się odepchnąć od hantli. Przytrzymaj u góry na sekundę i powolnym ruchem w dół wróć do pozycji wyjściowej. Ok, przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia, ćwiczenie numer 3, które jest z rodziny tego poprzedniego, to znaczy unoszenie hantli bokiem w górę, ale w małej modyfikacji. Jako że ten materiał ma pokazać Wam alternatywne ćwiczenia, aby urozmaicić Wasz trening, to nie będą to zwykłe wznosy bokiem. Ćwiczenie, które łączy dwa w jednym, to znaczy zbuduje szerokie barki, jak i poprawi ich fundament, to znaczy stabilizację. Jednym z największych problemów w rozbudowie barków są problemy z mobilnością i stabilnością. Jest to skuteczny hamulec, aby długo nie cieszyć się postępami. Jeśli więc dojdzie do dużej asymetrii między mięśniami fazowymi a tonicznymi, to musimy tę dysproporcję wyrównać, aby znów cieszyć się postępem. Celem jest to, aby te mięśnie szybko rekrutowały się, gdy konieczna jest stabilizacja barków pod obciążeniem. Jak to możemy naprawić? Jest wiele ćwiczeń, ale my chcemy tutaj wybrać jedno z nich, to znaczy użyjemy gumy, którą zawieszamy na hantlach, krążkach. Wtedy prócz walorów profilaktycznych otrzymasz świetny bodziec do wzrostu, aktywujesz wielką grupę nowych włókien, które wcześniej miały wakacje oraz zwiększysz aktywację układu nerwowego.
Jak wykonać to ćwiczenie? Przywiąż gumę do krążków bądź hantli, zastosuj gumę o średnim oporze, ponieważ czym grubsza, tym mniejszy wpływ na stabilizację. Wykonaj szybką fazę podnoszenia, bo wtedy bardziej zmusimy naszą stabilizację do pracy. Zatrzymaj u góry oraz w sposób kontrolowany opuść ramiona do pozycji wyjściowej, utrzymując pełną sztywność. Wykonaj do 10 powtórzeń według tego tempa, które wcześniej Wam wymieniłem. Możesz to wykonać w superserii z innymi ćwiczeniami tego typu na tył bądź przód barków. Dostaniesz dzięki temu świetne narzędzie, które spowoduje poprawę stabilizacji, stabilności, otrzymasz nowy bodziec do wzrostu i zaangażujesz włókna mięśniowe, które wcześniej raczej miały wakacje niż były trenowane. To na pewno ruszy Twoje barki, szczególnie na szerokość. No i tym oto szybkim sposobem doszliśmy do ostatniego ćwiczenia, które będzie najbardziej, powiedzmy, wartościowe i najbardziej wszechstronne, które da Wam plusy i w sensie rozgrzewki, i w sensie rozbudowy, i w sensie stabilizacji, i zbuduje wszystko wokół. Jest to ćwiczenie, które zbuduje Wam wszystkie części barków. Dzięki temu Wasze barki będą rozbudować się równomiernie, no i najważniejsze, gdy dane części, regiony odstają znacznie, może mieć to negatywny wpływ na pozostałe części, stąd bardzo ważna jest ta właśnie równowaga i równomierne rozbudowanie. Jest to ćwiczenie, które prócz całych barków zbuduje Twój czworoboczny oraz równoległoboczny, czyli fundamenty, podstawy naramiennych. Zdecydowanie ułatwisz rozbudowę Twoich szerokich barków takim właśnie ćwiczeniem. Mało tego, jeśli dokuczają Ci problemy bólowe w tym stawie, to rozbudowa może być totalnie przyhamowana, a nawet możesz mieć regresję, więc to ćwiczenie będzie świetną profilaktyką oraz ćwiczeniem naprawczym. Po tym ćwiczeniu poczujesz, jak mocno mogą palić wszystkie mięśnie, które tworzą Twoje szerokie bary. Ćwiczenie działa wielopłaszczyznowo, imitując częściowo wiele podstawowych ćwiczeń. Jak wykonać to ćwiczenie? Załóż gumę na nadgarstki, ustaw pozycję chwytu neutralnego, podnieś hantle z dołu w górę. Czym wyżej podnosisz, tym bardziej rozszerzasz hantle, tworząc kąt 45 stopni. U góry tworzysz literkę V. Opuszczaj w sposób kontrolowany 3-4 sekundy w dół, nie zwalniając napięcia na dole. Wystarczy 10 powtórzeń w wolnym tempie, aby wyczuć mięśnie, które wcześniej nie wiedziałeś, że istnieją, a też będą świetnym wejściem do treningu oraz wstępnym zmęczeniem mięśniowych przed tymi głównymi ćwiczeniami. Bardzo ważną kwestią jest to, aby nie podnosić barków i nie wykonywać tak zwanej elewacji, aby w pełni zaangażować te mięśnie, które właśnie chcesz. Ok, jeśli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli będzie 4000 łapek w górę, wtedy zrobię taki materiał, podobny materiał, ale dotyczący innych partii mięśniowych, na przykład klatki piersiowej. Dostaniecie pakiet ćwiczeń dość oryginalnych, nowych na te właśnie partie. Jeśli Wam się materiał podobał, udostępnijcie materiał. No i dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, tren wszystkim, teść wszystkim, no i łapy nie ma.